Czytasz na licznych grupach, że usługi prowadzone w ramach działalności nierejestrowej podlegają ozusowaniu i nie rozumiesz dlaczego. I nie rozumiesz, co to znaczy. Liczysz, że te informacje są nieprawdziwe i szukasz cały czas potwierdzenia, że jednak nie musisz ozusowywać usług. Niestety, w tym filmie powiemy ci, dlaczego takiego potwierdzenia nie znajdziesz, ale takiego potwierdzenia z rzetelnych źródeł, bo to jest dosyć ważna informacja, ale jeżeli znajdziesz, to raczej to będzie potwierdzenie takie, któremu nie należy ufać. Ja teraz zrobię jeszcze jeden tutaj wtręt. Słuchajcie, my też prowadzimy taki lokalny inkubator przedsiębiorczości i bardzo często zgłaszają się do nas lokalnie ludzie, którzy chcą działać w ramach jakichś swoich, chcą realizować swoje pomysły. I słuchajcie, za każdym razem, jak ktoś przychodzi, zaczyna od tekstu. Bo ja czytałem na internecie, czy mogę, czy nie mogę. I wie pani co, ja już nic nie rozumiem. Więc my w tym filmie... Tak, w tym filmie troszkę obalamy mity związane z działalnością usługową na działalności nierejestrowej i o tych źródłach też troszkę powiemy, którym źródłom możemy tutaj ufać, ale to trochę później, bo dzisiejszy film jest o tym, w ogóle o rozwiązaniu problemu usług na działalności nierejestrowej. Jak dotrwasz do końca tego filmu, zaprosimy cię, pokażemy ci takie rozwiązania, które mogą trochę obejść problemy związane ze świadczeniem usług na działalności nierejestrowej, więc zapraszamy do obejrzenia na końcu. Dzisiaj same konkrety, także słuchajcie, mózgi się będą dymić, bo to są takie dosyć formalne tematy, ale bez tego się niestety nie da. A tak w ogóle to ja jestem Aśka. I ja jestem Karolina i będziemy dzisiaj trochę zerkać do naszego komputerka, dlatego, że tak jak Aśka powiedziała, to są bardzo takie precyzyjne rzeczy i musimy zadbać o to, żeby je wam zgodnie z prawdą przedstawić. Ale skąd myśmy się wzięły? My od ponad 6 lat w Głogowie prowadzimy stowarzyszenie i Miedziowy Klub Mikrobiznesu oraz taki lokalny inkubator dla mikrobiznesu. I w tym czasie, podczas tych ponad 6 lat tak naprawdę funkcjonowania naszego, współpracowałyśmy z ponad 200 osobami, które albo zakładały własną działalność gospodarczą, albo chciały działać na działalności nierejestrowej. Albo już działały, nie? Albo właśnie działają jako lokalni przedsiębiorcy. Więc dzisiaj będziemy się dzieliły wszystkim tym, co wiemy, czego się dowiedziałyśmy, co obserwujemy na różnych grupach. I co wyczytałyśmy w ustawach, to podkreślę. Tak, ale też dlatego, ten odcinek też jest dlatego właśnie, on wynika z mojej frustracji głównie, ponieważ jakby co chwilę na grupach pojawiają się różnego rodzaju pytania i ciągle są te pytania takie same i ciągle odpowiedzi na te pytania są niezgodne z prawdą. Nie zawsze. Nie zawsze, ale dużo jest takich niezgodnych z prawdą, a jeżeli są zgodne z prawdą, to nikt nie wie, skąd to się wzięło, więc też troszkę, żeby wam dać taką podstawę, na co musicie zwrócić uwagę. Więc to jest taki ważny odcinek dla wszystkich, którzy prowadzą usługi. No i teraz zaczniemy trochę tak storytellingowo. Opowiemy wam o Marcie. O Marcie, która znalazła ofertę pracy jako osoba sprzątająca w siłowni. Marta poszła na rozmowę i podczas rozmowy dowiedziała się od tego przyszłego potencjalnego pracodawcy, że on by chętnie jej zlecił właśnie tą pracę związaną ze sprzątaniem siłowni, ale on by wolał, żeby wykonywała to w ramach działalności nierejestrowej i wtedy będą się rozliczać rachunkiem, który ona wystawi z nierejestrowej. No i pracodawca też stwierdził, że tak naprawdę od takiej umowy na wykonywanie usługi sprzątania obowiązuje tylko podatek 12% rozliczany na koniec roku i żadnych innych kosztów nie ma. Czyli pracodawca dał do zrozumienia Marcie, że Marta korzystniej wyjdzie na tym finansowo, bo zapłaci tylko ten 12% podatek, kiedy będzie rozliczała się w picie, a większość kasy pójdzie, którą on jej zapłaci, pójdzie jakby do jej kieszeni na jej życie. I żeby nie było, to ta historia jest oparta na faktach autentycznych, mniej lub bardziej. To jest taka historia, którą ja bardzo podobnych historii, przynajmniej 3, przeczytałam na grupie i to jest historia, która nie dotyczy tylko usług sprzątania, to dotyczy różnego rodzaju usług, prowadzenia mediów społecznościowych, czy też animacji, bycia nauczycielem w szkołach językowych. Niezależnie od jakich usługach tu mówimy, ta sytuacja jest podobna i to się zdarza. No i teraz, czy w ogóle taki deal, pomijając już fakt, czy to jest zgodne, czy to, co prawda, to pracodawca powiedział, że kosztem jest tylko podatek,
czy to jest zgodne z prawdą, czy nie, bo my wiemy, że nie, bo trzeba te usługi ozusować, to czy to się Marcie opłacałoby, gdyby wystarczyło jej tylko zapłacić podatek? No to wiecie, tak czysto finansowo, no to tak, to by jej się opłacało, nie? Bo pieniędzy zostanie jej więcej w portfelu niż na przykład po umowie zlecenie, gdzie miałaby też odciągnięte składki na ZUS, czyli składki zdrowotne i społeczne. Natomiast to się opłaca tylko, wiecie, do momentu, kiedy jesteście piękni, młodzi i zdrowi i nie planujecie dziecka. Dokładnie tak. Albo nie planujecie żadnej wpadki, bo to też przecież jest możliwe, nie? Natomiast w momencie, kiedy cokolwiek wam się wydarzy, to taka Marta jest po prostu na przegranej pozycji, bo po pierwsze, nie ma płaconych żadnych ubezpieczeń, ani zdrowotnych, ani społecznych. Ani chorobowej składki, nie? Ani składki chorobowej, bo od umowy zlecenia, przypominam, można płacić dobrowolną składkę chorobową i wtedy jest zasiłek chorobowy w wysokości przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Więc w momencie, kiedykolwiek cokolwiek się stanie, jest dramat. Jeżeli będzie wypadek przy wykonywaniu tego zlecenia, nie wiem, poślizgnie się na mokrych schodach i coś sobie zrobi, normalnie z ZUS-u dostałaby odszkodowanie. Tutaj jakby nie ma w ogóle żadnych świadczeń. Ale dla Marty to jest niekorzystne, ale słuchajcie, dla systemu ubezpieczeń społecznych i w ogóle dla państwa polskiego to też jest mega niekorzystne, dlatego że takie sytuacje, że pracodawcy czy zleceniodawcy, którzy normalnie w normalnej takiej gospodarczej w normalnej gospodarce zatrudniają osoby albo na umowę o pracę lub podzlecają jako umowy zlecenia. W tym momencie oni przekazują do systemu ubezpieczeń społecznych całkiem sporo pokaźne składki. Tych umów zlecenia w polskim systemie jest bardzo dużo. Pracodawcy lubią zastępować umowy o pracę umowami zlecenia, więc w tym momencie otwiera się potężna furtka dla wszystkich tych, którzy nie chcą płacić składek, oszczędzić na tych pracownikach. I takich ludzi, którzy zarabiają poniżej 2700 miesięcznie na tych umowach zlecenia, myślę, że w systemie jest bardzo, bardzo dużo. No i jakby ta kwota odprowadzanych składek też jest całkiem znacząca. Dokładnie, nie? Więc w tym momencie ja mam taką obawę, że ten system mógłby się troszkę poskładać jak domek z kart. I wiem, że już wiele osób, jakby wiele partii politycznych mówiło, że ten ZUS to jeszcze tylko 10 lat, a potem zbankrutuje. Ja to słyszę przynajmniej już 20 lat, że ZUS już niedługo zbankrutuje. Na razie jeszcze nie zbankrutował, a nie zbankrutował właśnie dlatego, że jakby te wpływy do tego systemu są stałe. Więc to jest taki jeden z pierwszych argumentów, który tak na zdrowy rozum pokazuje nam, że z tymi usługami to za dużo się nie zmieni i raczej tutaj nie mamy co liczyć na to, że w kolejnych nowelizacjach ustawy coś tutaj się zmieni. To ja jeszcze dodam coś tylko, że to, co się zmieni na pewno, to będzie system fiskalny i ZUS-owy będzie coraz bardziej uszczelniany. Dlatego, że pamiętajcie, że ZUS czy Urząd Skarbowy to nie są panie, które siedzą za biurkami, tylko to są algorytmy, to jest sztuczna inteligencja, która działa tam, gdzie nawet człowiek nie ma dostępu. I to nie jest tak, że będzie można ukrywać się, że w ogóle warto myśleć o tym, żeby gdzieś się ukrywać, bo to już nie jest tylko zależne od człowieka. Tak, a zresztą słuchajcie, też jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli coś miałoby się zmienić w tym temacie, to robiąc nowy projekt nowelizacji tej ustawy pod tytułem Prawo Przedsiębiorców, ustawodawca już by tą zmianę w tej ustawie zaplanował. Wiemy o tym, że już będą przynajmniej 2 fajne zmiany, jeżeli zostaną przegłosowane, natomiast ani widu, ani słychu zmiany związanej z usługami, mimo tego, że strona społeczna, która konsultowała ten projekt tej ustawy, wyraźnie wskazywała, że to jest problem. Więc to nie jest tak, że rząd nie wie, że ten problem jest, że ludzie by chcieli, żeby te usługi nie były ustosowane. Oni doskonale sobie zdają z tego sprawę, natomiast nic z tym nie zrobili. Moja w ogóle taka obserwacja jest taka, że jakby to nie jest tak, że ten rząd chciał tą działalność nierejestrową wprowadzić po to, żeby wam było łatwiej,
Rząd chciał wprowadzić tą działalność nierejestrową po to, żeby wyciągnąć was z szarej strefy. Bo już za rok czeka nas obowiązkowe wystawianie wszystkich rachunków i faktur przez rządowy system, czyli wszystko, co wpiszecie, od razu będzie widać. Każda faktura będzie od razu przechodziła przez system Urzędu Skarbowego. Więc w momencie, kiedy wychodzicie ze szarej strefy, to w tym momencie rząd swój cel zrealizował. No i to jest jeszcze potwierdzenie tego, co mówiłam, że jakby będzie coraz bardziej uszczelniany system i raczej będzie wszystko szło w stronę wyłapywania i uszczelniania, niż że jakoś to się tam rozluzuje, czy uda się jakoś te usługi przemycić. Z naszej obserwacji wynika, że nie. Ale tylko jeszcze dodam, że to, co my tutaj dzisiaj mówimy, to jest tak naprawdę tylko opinia nasza. Możecie się z nami nie zgodzić. Opinia jest, jak już powiedziałam, poparta jakby obserwacjami, pracą z ludźmi, rozmowami z księgowymi, z ZUS-ami i tak dalej. Też naszym rozumieniem ustaw. Też rozumieniem ustaw, umiejętnością czytania tych ustaw. Natomiast oczywiście możecie się nie zgodzić. Jeżeli się z nią nie zgadzacie, to bardzo was proszę, nie polegajcie na losowej pani z okienka w ZUS-ie, czy w Urzędzie Skarbowym, która wam powie, że wy możecie to robić, tylko wystąpcie o oficjalną interpretację przepisów w waszym przypadku i zróbcie to z jakąś księgową lub doradcą podatkowym, żebyście mieli pewność, że faktycznie to, co robicie jako działalność usługowa, może być rozliczane bez składek. To ja tylko jeszcze przedłużę ten odcinek o 2 zdania, że randomowa pani w okienku w ZUS-ie niekoniecznie będzie znała odpowiedzi na wszystkie wasze pytania dotyczące działalności nierejestrowej. I my mamy taki przykład z tym, jak zapowiadałyśmy zmianę wysokości limitu nierejestrowej na 2700 i dostałyśmy informację od jakiegoś kogoś, kto nas słuchał, że chyba tak nie będzie, bo uzyskał w ZUS-ie informację od pani w ZUS-ie, że jakby ten limit się nie zmieni. To też jakby nie oczekujcie, że każda pani w ZUS-ie jest na bieżąco ze wszystkim, bo tych przepisów jest bardzo dużo i w Polsce są dwa jakby ZUS-y oddelegowane do tego, żeby odpowiadać na interpretacje płatne. Na prośbę o płatną interpretację przepisów. Tak, ludzi, którzy chcą zrozumieć, jakby chcą dostać interpretację od ZUS-u i pani z ZUS-u gdzieś tam w jakiejś miejscowości, ona jakby nie musi mieć pełnej informacji. Jeżeli chcecie, to wystąpcie o interpretację i wtedy wasza prośba zostanie wysłana albo do Gdańska, albo do Lublina i tam dostaniecie informacje od specjalistów. A już na pewno nie otrzymacie takiej informacji w Urzędzie Skarbowym, bo Urząd Skarbowy nie zajmuje się składkami. Urząd Skarbowy zajmuje się tylko i wyłącznie podatkami, więc to, że wam ktoś, tutaj nawet miałyśmy jakiś komentarz do jakiegoś filmu, że a w Urzędzie Skarbowym mi mówili, że mogę. Owszem, w Urzędzie Skarbowym powiedzą ci, że ty możesz prowadzić usługi na działalności nierejestrowej, ale nie powiedzą ci tego, że twój klient musi za ciebie zapłacić składki. Okay. Więc tutaj chciałyśmy to dojaśnić, bo to też często takie argumenty się pojawiają. I też jakby wysłane do pomocy, do tego Centrum Obsługi Technicznej zapytanie do ZUS-u w mailu, to też nie jest interpretacja przepisów, tylko to jest jakaś tam, to jest coś, co się nie obroni w przypadku kontroli, bo to też jest ważne, nie? No i teraz ta taka część bardziej oschła, czyli taka, tutaj będziemy troszkę mówić o przepisach. I zanim to zrobimy, to wrócę do tych źródeł i o tym wyczytaniu różnych rzeczy w internecie. Albo w sytuacjach, ja robię takie usługi, kto to jeszcze robi, dajcie mi znać, jak wy to robicie, nie? I jakby zamykania się na wszelkie argumenty, że może być inaczej niż ja myślę. Jeżeli faktycznie szukacie rzetelnej informacji na temat działalności nierejestrowej, to jedyna strona, która jest tak naprawdę w 100% rzetelna, to jest strona dotycząca działalności nierejestrowej na rządowych stronach biznes.gov.pl. I oczywiście, wy, mamy nadzieję, że słuchacie nas, ale też pewnie szukacie w innych źródłach tych informacji na temat działalności nierejestrowej. Wy możecie sobie jakby różnych opinii słuchać, żeby zrozumieć to, co jest napisane. Natomiast każdą rzecz musicie wrócić do tej strony biznes.gov.pl i sprawdzić, czy faktycznie to
co tam jest napisane, jest zgodne z prawdą. Chociażby dlatego, że ta strona jest bardzo często aktualizowana. W momencie, kiedy pojawiają się nowe interpretacje ZUS-u, nowe wyroki sądu, jeżeli pojawia się jakiś problem, który do tej pory nie był ujęty, a został jakoś rozstrzygnięty przez urzędy, to tam od razu się jakby dościśla te I to słuchajcie, do tego stopnia, że czasami to się zmienia z godziny na godzinę. Myśmy ostatnio miały taką sytuację, że widziałyśmy jakiś zapis, chciałyśmy się na niego powołać w jakiejś rozmowie, wróciłyśmy na biznes.gov.pl i tego zapisu już nie było. Dokładnie tak, więc jedynym źródłem takim rzetelnym, który na dany moment wam powie, czy coś jest zgodne z prawdą, czy nie, to jest strona biznes.gov.pl, przeczytana uważnie ze zrozumieniem. I to nie jest wcale proste. To nie jest proste, bo ta strona jest napisana takim trochę urzędowym językiem i jeżeli nie jesteście biegli w tym urzędowym języku, to czasami można nie zrozumieć, co tam jest napisane. My też bardzo często musimy kilkukrotnie przeczytać różne sformułowania, które tam się znajdują. Czasami coś wygooglować, żeby się upewnić, że nasz tok myślenia jest zgodny z tym, co ustawodawca miał na myśli. Więc to jest taka ważna rzecz. Druga sprawa to jest też taka, że musicie też wiedzieć o tym, że ten artykuł 5 ustawy o prawie przedsiębiorcy, który mówi o tej działalności nierejestrowej, to nie jest tak, że ta ustawa o prawie przedsiębiorcym to jest jedna ustawa, która jest w systemie prawnym polskim. Że to jest jedyna ustawa, która reguluje działalność nieewidencjonowaną. Dokładnie tak. Generalnie polski system prawny, ale myślę, że nie tylko polski, jest w taki sposób sformułowany, że ustawy nad siebie oddziaływują w różny sposób. I my w tym odcinku wam pokażemy dwie ustawy, które mają bezpośredni wpływ na te usługi w działalności nierejestrowej, które tak naprawdę to od razu już, jak się zrozumie to, co jest napisane w tych ustawach, to od razu wiadomo, dlaczego ZUS w ten sposób podchodzi do ustaw. I dlaczego to się raczej właśnie nie zmieni, nie? Ale jeszcze a propos tej strony biznes.gov.pl, to tam w takiej zakładce działalność nierejestrowa o umowy zlecenie jest taki cytat. To może ja zacytuję. Dawaj, bo ja dużo gadam. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową i jednocześnie świadczysz usługi, myślnik, doprecyzowujemy, wykonujesz umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenia, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot związany z tobą taką umową, czyli zleceniodawca, ten kto ci zleca, pełni wtedy obowiązki płatnika składek. I ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cię do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za ciebie składki ZUS. Jedynym wyjątkiem są studenci do 26 roku życia. O tym też troszkę później powiemy. No i teraz tak. My najczęściej słyszymy, że ale ja nie mam żadnej umowy o świadczenie usług, ani żadnej umowy zlecenia z nikim. Ja po prostu robię paznokcie albo robię animacje na urodzinach. Ja przecież z nikim nie podpisuję żadnej umowy. Ktoś do mnie dzwoni i tyle, nie? I ja wpisuję sobie w kalendarz, ktoś tam zadatek wpłaca, zaliczkę. Ja nie mam żadnej umowy. No ale to tak nie jest, dlatego że akurat te wszystkie umowy zlecenia, umowa zlecenia jest umową nazwaną w kodeksie cywilnym, a umowa o świadczenie usług, która tam się pojawia, to jest tak zwana umowa, którą się świadczy na warunkach umowy zlecenia, czyli tak naprawdę de facto stosuje się do niej przepisy umów o zleceniu, czyli to jest artykuł 750 kodeksu cywilnego. Ja tylko chwilę ci przerwę. Słuchajcie, bądźcie spokojni. My ten tekst wrzucimy też na stronę w opisie, bo to może być trudne teraz wyłapać wszystko, ale będziecie mogli też wrócić do wersji pisanej. Tak, to jest artykuł 750 kodeksu cywilnego, który mówi, że umowa o świadczenie usług to tak naprawdę jest umowa zlecenia i takie przepisy się do niej stosuje. A artykuł 734 tej umowy mówi, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie. Czyli, słuchajcie, tutaj jeszcze taka ważna informacja dla was też jest, że umowa ta nie musi być w ogóle zawarta w formie pisemnej, więc każdorazowe wykonanie jakiejś usługi, czyli przychodzę właśnie do kosmetyczki na oczyszczanie twarzy, nie wiem jakie są usługi. No dobrze, tak? Dobrze, no można oczyszczać twarz kosmetyczki. To w każdym razie przychodzę do pani kosmetyczki, ona mi mówi cenę, ja się na nią zgadzam i bukuję termin, to już jest zawarcie umowy.
o świadczenie usług. Tak? I to jest tak naprawdę, tak jak mówi ustawa, do tej umowy stosuje się przepisy odpowiednie do przepisów o umowie zlecenia. Więc tutaj jest pierwsze i też artykuł 73 Kodeksu Cywilnego mówi, że nie wszystko musi mieć formę pisemną. Są tylko takie umowy, które pod rygorem nieważności muszą zachować formę pisemną, ale umowa zlecenia do tych umów nie należy. Więc taka umowa na gębę również jest umową. Niestety. Niestety dla nas oczywiście, nie? No to była pierwsza ustawa. A druga? Nie wiem, nie pamiętam, mów ty. Słuchajcie, druga ustawa, to skoro już wiemy, że to umowy zlecenia, druga ustawa, no to ta ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ja w tą ustawę też bardzo mocno nie wchodziłam, natomiast pierwsze, na co się natknęłam, to jest artykuł 6 tej ustawy, punkt 4, że mówi o tym, kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. I tutaj właśnie jest mowa o tym, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenia usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej zleceniobiorcami, te osoby podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Koniec, kropka. Tutaj jeszcze nie jest dodane, bo to jest jeszcze jest składka zdrowotna, bo to jest akurat nie ta ustawa, ale już dalej myślę, że nie ma co drążyć. Znaczy chodziło nam o to, żebyście zobaczyli, że to, co my mówimy, to jest, tak jak Aśka powiedziała, nasza interpretacja, niemniej jednak oparta na konkretnych ustawach. Ustawach, ale też na interpretacjach, które my osobiście widziałyśmy z ZUS-u. I teraz już wyraźnie widać, że te interpretacje ZUS-owe, ponieważ te interpretacje są wydawane tak naprawdę przez dwa urzędy, Gdańsk i Lublin. Jeżeli ja bym poszła w Głogowie do ZUS-u i złożyła pismo, zapłaciła chyba 40 zł i złożyła pismo o indywidualną interpretację mojego przypadku, przepisów dotyczące na przykład wykonywania animacji na eventach, czy ja to mogę robić w działalności nierejestrowej, to tej interpretacji nie pisałaby dla mnie pani Krysia z Głogowskiego Urzędu, nawet nie pisałaby to pani Krysia z Legnickiego czy z Wrocławskiego Urzędu, tylko napisze to dla mnie pani Krysia z Urzędu w Lublinie. Dlatego, że oni są podzieleni terytorialnie, chyba południowa Polska Lublin, północna Gdańsk. Więc jeżeli Lublin ma jakąś ustaloną linię interpretacyjną dotyczącą działalności nierejestrowej i usług, to ta linia się nie zmieni. I tak samo jest w Gdańsku. Ja myślę, że te dwa urzędy są bardzo dobrze, jakby mają zgrane w tym temacie, no tak, mają ustalone te interpretacje. I ci urzędnicy jakby znają tą odpowiedź, której niekoniecznie musi znać pani z Głogowa. Dokładnie. A tak naprawdę interpretacja indywidualna przepisów to jest jedyna rzecz, która może was chronić przed konsekwencjami związanymi z tym, że nie odprowadzicie składek że nie zostaną za was odprowadzone składki. No ale to teraz, jak to z tymi składkami? Kto i jak musi płacić? Słuchajcie, składki jakby wszystko zależy od tego, czy oprócz tego, że prowadzicie działalność nierejestrową, nieewidencjonowaną, jesteście gdzieś zatrudnieni i w ramach tego zatrudnienia, czy to z umowy o pracę, czy to umowy zlecenia, zarabiacie w ramach tych umów najniższą krajową. Ale na jednej umowie. Na jednej umowie. Tak, to nie może być tak na przykład, że tu masz 1000, tu masz 1000, tu masz 1000 i już masz... Nie, w jednym miejscu. W jednym miejscu, na jakiejś umowie zlecenia lub umowie o pracę. Tak. Jeżeli macie taką umowę, gdzie w tym momencie to jest to 3600 brutto, otrzymujecie minimum, to wtedy ten pracodawca, niezależnie od tego, czy to jest umowa zlecenia, czy o pracę, odprowadza za was wszystkie składki i społeczne, i zdrowotne. To wtedy w ramach świadczenia usług, w ramach działalności nieewidencjonowanej, możecie odprowadzić tylko składkę zdrowotną, która wynosi 9% od dochodu. Tak, ale to nawet nie wy, tylko wasi klienci, bo to też jest bardzo ważna informacja, że to nie wy odprowadzacie tą składkę, tylko płatnikiem tych składek jest wasz klient, czyli zleceniodawca. Znaczy 9%, nie? Bo to nie jest od dochodu, bo to nie jest działalność gospodarcza. Dokładnie tak. Chyba że jesteście właśnie osobą do 26 roku życia, to wtedy też tej składki nie odprowadzacie. Żadnych składek. Żadnych. Bo jesteście wtedy zwolnieni w ramach tej ulgi dla młodych. I wtedy do zdrowotnej składki też nie odprowadzacie. Tak. Ale jeżeli nie macie takiej umowy,
albo macie umowę, ale jakby nie ma tam minimalnego wynagrodzenia, to niestety obowiązują was wszystkie składki, z takiej umowy obowiązują wszystkie składki społeczne i składka zdrowotna. No i tutaj myślę, że ważnym jest to, żeby pamiętać o tym, że tą składkę musi za was odprowadzić klient, nie wy. To tak naprawdę jest cała trudność, bo jeżeli wasz klient jest firmą lub organizacją lub domem kultury, no to on... Instytucją jakąś. To on prawdopodobnie ma księgową, która takie rzeczy za niego robi. Księgową czy kadrową. Tak, więc tutaj jest to o tyle prościej. Ale jeżeli to jest osoba fizyczna, no to trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że jakby ja jako osoba fizyczna od korepetycji mojego dziecka idę do ZUS-u, zgłaszam mojego korepetytora i jakby rejestruję go w tym ZUS-ie, tak, opłacam potem składki. Co miesiąc wystawiam ten ZUS DRA, RCA, RSA i tak dalej. I jakby o tym pamiętam, umiem to zrobić i odprowadzam jeszcze za niego składki. No a potem jeszcze jakiś PIT pewnie na koniec. A potem jeszcze PIT 11 na koniec, to też należy o tym pamiętać. To raczej trudno mi sobie wyobrazić, że przeciętny człowiek, który nie ma właśnie działalności, organizacji, czy to nie jest jakaś instytucja, będzie w ogóle podejmował ten trud. Tak jest. No i teraz jeszcze a propos usług, to akurat te składki nie dotyczą wszystkich usług, tylko dotyczą tych usług, które są są określane takim terminem umowa starannego działania. I słuchajcie, to sobie taką ściągę zrobiłam, że to jest taka umowa, to jest ta umowa starannego działania, to jest tak naprawdę umowa zlecenia i ta należyta staranność polega na działaniu, które świadczy o tym, że ktoś zrobił wszystko, aby wykonać swoje zadanie jak najlepiej. Przykłady takich usług to są prowadzenie social mediów, tworzenie... Prowadzenie jakichkolwiek zajęć, szkoleń. Jakieś warsztatów, trenerzy personalni. Tak, trenerzy, korepetycje, sprzątanie też jest taką usługą, animacje, wszelkie takie usługi. Ale powiedziałabym, że takie usługi kosmetyczne też. Tak, myślę, że tak. Miałyśmy na ten temat dyskusję, czy makijaż jest dziełem, czy usługą. Czy zleceniem? Czy zleceniem, to tutaj albo pomalowanie paznokci. Tutaj by trzeba poszperać interpretację sądu na ten temat. Myślę, że trzeba by się mocno postarać, żeby udowodnić, że jest to umowa o dzieło. Tak, dlatego, że są takie usługi, które są tak zwanymi umowami rezultatu. To są tak zwane umowy o dzieła. I za tę umowę akurat nie trzeba odprowadzać żadnych składek, ani zdrowotnych, ani społecznych, natomiast trzeba je zgłosić do ZUS-u. I wasz klient musi was zgłosić do ZUS-u. To jest takie bez sensu trochę, że klient mimo tego, że nie musi od was odprowadzić żadnych składek, to i tak was musi zgłosić. Jeszcze niedawno tak nie było. Mam wrażenie, że ten przepis powstał z powodu takiego, że jak takie umowy są niezgłoszone do ZUS-u, to jeżeli są jakieś zaległości podatkowe lub w ZUS-ie, to nie ma was jak wyhaczyć system, że może z was ściągnąć jakieś pieniądze. I te umowy rezultatu to są takie umowy, w których ten, który bierze taką umowę na siebie, zobowiązuje się, że wykona jakieś określone dzieło, które jest konkretnie oznaczone, indywidualne, to są te wszystkie na przykład meble na zamówienie, na przykład, nie? I jest dokładny rezultat, końcowy efekt określony w takim dziele. Że powstaje jakiś byt, że to jest coś, co powstanie, najczęściej materialne albo niematerialne, bo to może być książka, to może być strona www. Natomiast też jak szukałyśmy, jak rozróżnić dzieło od zlecenia, bo to nie jest zawsze proste, to też znalazłyśmy taką informację, że w zleceniu ważny jest, kładzie się bardziej nacisk na czas, który zajmuje wykonanie zadania, a w umowie o dzieło bardziej kładzie się nacisk na ten efekt końcowy, nie? Czy on jest zgodny z tym, co zostało ustalone z osobą, która zlecała. Czyli musimy dostać też bardzo dokładne wytyczne od tej umowy, która zleca, jaki ma być ten efekt końcowy. Przy umowie zlecenia, to jednak my sami sobie planujemy te działania i jakby, tak jak Aśka powiedziała, mamy dochować tej należytej staranności, niemniej jednak ten rezultat nie jest tutaj kluczowy. Tak, no i właśnie ta granica między tymi dwoma umowami jest taka śliska.
Są takie usługi, które mogą się znaleźć zarówno po jednej i po drugiej stronie. I tutaj często może słyszeliście taki termin uproduktowanie usług, bo na przykład zamiast miesięcznej obsługi social mediów w jakiejś firmie możemy konkretnie domówić się w mailu na przykład, że proszę mi zrobić w tym miesiącu, do końca miesiąca 8 postów, w tych 2 postach mają być 2 rolki wideo trwające 30 sekund i 4 relacje. Zawierające moje produkty i tak, coś tam, i jakby z dokładnym opisem, jakby z taką specyfikacją tej usługi. Jeżeli taką specyfikację dostaniemy, to jest wtedy umowa o dzieło, dlatego że jest dokładny, końcowy efekt tej umowy opisany. No i mówię, ja już mówiłam, że to bardzo kusi, bo tak naprawdę przecież też można dokładnie opisać efekt sprzątania, nie? Ale nie powstaje, bo to jeszcze jest ważne, że ma być ten byt jakiś materialny albo niematerialny, czyli coś powinno powstać. No przy sprzątaniu raczej nic nie powstanie, nie? Przy robieniu mebli, bo wiecie, już nie będę komplikować dalej tego, bo tam jeszcze jest rozróżnienie na to, że przy dziele może być też na przykład nie tylko coś musi powstać, ale może coś zostać naprawione. Tak. Czyli na przykład tapicerowanie mebli może tapicerowanie być mebli, albo ktoś jest, nie wiem, konserwatorem zabytków i jakiś obraz, robi jakąś rekonstrukcję obrazu, czy jakieś rzeźby, to też może być to umowa o dzieło. Ale mówiąc krótko właśnie, coś powinno powstać, nie? Też to dzieło się tym charakteryzuje. No po sprzątaniu powstaje porządek, niemniej jednak obawiam się, że urząd interpretuje to inaczej. Znaczy zawsze możecie, jeżeli macie jakieś takie rozkminy, to możecie zawsze zadać nam pytanie. Bardzo was prosimy, że jeżeli zadajecie nam prywatnie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu do naszego filmu. My na każdy komentarz szybciej lub później odpowiadamy, ale nam zależy na tym, żeby to były publiczne pytania i publiczne odpowiedzi, dlatego że wtedy wszystkie osoby, które mają podobny problem, mogą usłyszeć odpowiedź. Jeżeli chcecie mieć indywidualną odpowiedź na taką pytanie, to skontaktujcie się z nami na kontakt@miedziowestowarzyszenie.pl, wyślemy wam nasz cennik i możemy się wtedy z wami umówić na spotkanie. A to taki autoreklama, taki przerywnik był. Więc jeżeli jakieś pytania w ogóle macie do nas, to w komentarzu pod filmem. I wtedy odpowiadamy pod tym filmem też. Dokładnie. I teraz ja wiem, że my możemy sobie mówić, że te rzeczy są głupie, bez sensu, ale przecież to nie ma sensu, ale jakby nie ma tutaj z czym dyskutować. Tak jest i tyle. I tutaj też wam powiemy to, że jakby my tutaj się nie możemy obrazić jak dwulatek, który trzaśnie drzwiami albo rzuci butami i powie, że nie będę ubierać butów, bo nie. Bo jakby konsekwencje takich działań, jeżeli nie będziemy przestrzegać przepisów, niestety mogą nas zorwać. Na samym końcu wam powiemy, jakie te konsekwencje mogą być. Ale też teraz chciałyśmy wam powiedzieć, że można to zrobić inaczej i są takie sposoby na to, żeby ominąć trochę, żeby zrobić to, żeby testować swoje produkty, nie? Swoje usługi, nie na działalności nierejestrowej, legalnie. I myśmy nagrały sobie taki film, gdzie przedstawiamy wam 6 takich sposobów. Zrobiłyśmy dosyć duży research, dlatego ten research już robimy od ponad 2 lat, bo jakby ten temat cały czas wraca. Jeżeli chcielibyście te sposoby poznać, to zapraszamy was na naszą stronę www.miedziowestowarzyszenie.pl/ZUS. Jak nam zostawicie swój adres e-mail, to my wam wyślemy dostęp do tego bezpłatnego filmu. Z którym pokażemy wam te 6 sposobów, które my mamy przetestowane, może nie osobiście, ale przez naszych klientów. No, ale wracając do takiej postawy, że co mi zrobią, zamkną mnie w więzieniu i tak to będę robił, to ja wam powiem, jakie są dwie możliwe scenariusze, jeżeli się tym nie przejmiecie. W tym momencie nie ma kontroli, nie słyszeliśmy o kontrolach, ale nie wiadomo, jak to będzie, nie? Natomiast w tym kontekście ja widzę takie dwie sytuacje, które mogą się wydarzyć. Pierwsza sytuacja to jest taka, że wy informujecie swojego klienta o tym, że on jest obowiązany, żeby was zgłosić do ZUS-u jako zleceniobiorcę i że musi za was opłacić składki. Niezależnie które, czy to tylko społeczne, społeczne i zdrowotne, bo nigdzie nie pracujecie, czy tylko zdrowotną, bo jesteście gdzieś zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenia. I jeżeli tego klienta poinformowaliście i macie na to dowód,
bo to jest ważne. Czyli to musiałoby być w formie pisemnej, przez maila, przez Messengera. Albo w jakiejś tam akceptacji jakiegoś kontraktu, regulaminu i tak dalej. Macie na to dowód, że ten klient został o tym poinformowany, to tak naprawdę powinniście być kryci, bo jakby te składki już nie są waszym problemem. Jeżeli ZUS przyjdzie na kontrolę, to tak naprawdę kontrolować będzie płatnika składek, czy te składki zostały opłacone. Jeżeli nie zostały, to będzie musiał je zapłacić z odsetkami, a jeżeli nie, to komornik wejdzie na jego konto. I taki jakby ZUS kontroluje teraz 5 lat do tyłu. Tak, 5 lat do tyłu, chociaż ja już słyszałam, że są pomysły naszego wspaniałego rządu, żeby te skarbowe tematy, żeby się nie przedawniały. Nie? No i jakby to jest teraz też w tych konsultacjach. Tak, konsultacjach społecznych, tak, czyli Wielki Brat chce na nas cały czas paść. I to jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie. No, tak. To jest, no dobra, nieważne. Natomiast jeżeli wyście o tym nie poinformowali, albo poinformowaliście, ale nie macie na to dowodów, że poinformowaliście i nie jesteście pewni, czy te składki zostały opłacone, to jakby może się zdarzyć taka sytuacja i my wiemy, że te sytuacje się dzieją, że Urząd Skarbowy wysyła do takich osób list i to się nazywa list behawioralny. I ten list mówi o tym, że Urząd Skarbowy zauważył waszą działalność. Na przykład algorytmy wyłapały, że prowadzicie taką działalność w sieci, czyli gdzieś się reklamujecie. Być może ktoś jeszcze złożył na was donos i jakby też się pokryła informacja, wasze nazwisko się pojawiło jako kogoś, kto świadczy usługi bez działalności. I wtedy urząd sobie sprawdza, czy faktycznie działacie, czy faktycznie nie jesteście zarejestrowani jako przedsiębiorcy. Jeżeli działacie, a nie jesteście zarejestrowani, to wysyła do was list, w którym uprzejmie was prosi o to, żebyście się zgłosili do najbliższego urzędu skarbowego i wyjaśnili swoje działanie w sieci. Jak się z tego rozliczacie, jaki macie plan, bo nie widniejecie w rejestrze przedsiębiorców. Ja nawet mam tutaj cytat z jednego listu. Urząd Skarbowy wie o świadczonych przez pana usługach. Powinien pan niezwłocznie dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. I takie jakby, jeżeli faktycznie ktoś dostanie taki list, to jest tak naprawdę szczęście w nieszczęściu, bo to jest jeszcze przed rozpoczęciem procesu kontroli. I w momencie, kiedy zareagujemy w ten sposób, że założymy tą działalność gospodarczą, to uniknęliśmy tak naprawdę konsekwencji, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli przyjdzie kontrola, a my już nie będziemy mieli momentu na to, żeby zareagować. Jak już przychodzi kontrola, to jest koniec. To tak naprawdę różne rzeczy mogą się zdarzyć. Pierwsza rzecz, która się na pewno może zdarzyć, to jest ukaranie was grzywną. I ta grzywna może być z różnych powodów, w zależności od tego, jaką działalność prowadzicie, jakie macie pagadę, bo ta grzywna może dotyczyć niepłacenia przez was na przykład VAT-u, nierozliczania VAT-u, nierozliczania się z kasy fiskalnej, może być nieprowadzenia ewidencji, może być też za to, że nie prowadzicie działalność na czarno i za takie przewinienie grozi wam kara grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności w jakichś ekstremalnych sytuacjach, ale nawet jeżeli ta grzywna, bo chyba ta grzywna do 5 000 złotych wam nie jest straszna, to musicie pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy, jakby zaraz pójdzie informacja do ZUS-u i będziecie musieli opłacić zaległe składki ZUS za wszystko, co za wszystkie te miesiące, od których działacie i już nie będziecie mieli możliwości korzystania z preferencji, które mają osoby, które otwierają działalność gospodarczą. Czyli nie będzie żadnych małych ZUS-ów plus, czyli od razu wejdziecie na pełne składki, Około 1700 zł. 1700 zł. Około, to jest zależne tam. I do tego będą opłacone, będziecie musieli opłacić odsetki, więc to nie jest takie proste, tak odpowiedzi na tym, że będę prowadzić usługi, i co mi zrobicie, nie? Więc oczywiście my tak trochę teraz straszymy, ale też straszymy was też po to, żebyście zdawali sobie sprawę, jakby, żebyście mieli większą świadomość tego, co się może wydarzyć. To się może nigdy nie wydarzyć, bo na przykład Urząd Skarbowy dojdzie do wniosku, że jesteście za małymi rybkami, żeby się w ogóle tracić na was siły, ale w którymś momencie przyjdzie jakiś nowy minister finansów, któremu się zmienią priorytety i na przykład zarządzi jakiegoś rodzaju kontrolę i do 5 lat do tyłu możecie zostać skontrolowani,
A jeżeli przejdzie ta ustawa o tym, że nie będzie przedawnień, no to tak naprawdę wolna amerykanka, nie? Więc jeżeli świadczycie usługi i chcecie dalej je świadczyć, indywidualna interpretacja z ZUS-u to jest to, co was chroni. No a teraz skąd jeszcze Urząd Skarbowy wie o tym, że my mamy... To już mówiłam o algorytmach, nie? Sztucznej inteligencji. I oni przede wszystkim też mocno są algorytmy, które porównują Facebooki, OLX i inne Ale rzeczy. też właśnie teraz już umowa z OLX-em, z Vinted, z Allegro, że już do pewnej kwoty możecie sprzedawać, powyżej pewnej kwoty już musicie, jakby nie wolno wam sprzedawać. Tylko że tu akurat Allegro i Vinted to jest o tyle, że no to sprzedajemy produkty, więc tutaj nas to nie dotyczy. OLX, na OLX-ie możecie swoje usługi reklamować. Natomiast jakby algorytm porównuje dwie rzeczy. To, co jest w ogłoszeniach, waszych ogłoszeniach i to, co istnieje w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeżeli nie ma, jakby nie spotykają się te dwie rzeczy, to w ten sposób jesteście wyhaczeni. Jeszcze raz zaprosimy do tego, żebyście obejrzeli nasz następny film. Zostawili nam swój adres, wyślemy wam dostęp do darmowego filmu na stronie www.miedziowestowarzyszenie.pl/ZUS. Tam możecie otrzymać dostęp do tych 6 sposobów, jak można prowadzić usługi na legalu i nie martwić się składkami ZUS. Coś jeszcze? Na koniec, jak zwykle. Ahoj. Nie, ahoj. Zasubskrybujcie, polubcie, kliknijcie dzwoneczki, takie inne rzeczy i do następnego razu. Ahoj. Ahoj.